To olej w Haldexie był czarny i uważam, że szczególnie pierwszą wymianę warto wykonać zdecydowanie wcześniej i następnie wykonywać regularnie co 20, może 30 tysięcy kilometrów. Od początku użytkowania samochodu zwracam uwagę na temperaturę oleju, która przez pierwsze kilka tysięcy kilometrów była w okolicach 115 do 118 stopni przy prędkości do 150 km na godzinę. Po zmianie mapy oraz kilkukrotnej już wymianie oleju Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Skoda Super Trójka Kombi, rok produkcji 2024, silnik 2.0 TSI 4x4 napęd, początkowo 280 koni mechanicznych, następnie zmiana mapy silnika na 368 koni mechanicznych przy przebiegu 7000 km. Przebieg ogólny blisko 43 tysiące km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie analiza trzyetapowa, w której wystąpi olej Millers, Castrol oraz Ravenol. Będzie można porównać wyniki dla tych olejów i wyciągnąć swoje wnioski. Inicjatorem eksperymentu jest Kamil. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Kamil skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajduje się 5 próbek. Na początku ustawmy je w odpowiedniej kolejności. Próbka numer 1 to olej przypracowany Millers po przebiegu 9629 km. Próbka oleju świeżego adekwatna do tej próbki została przesłana poprzednim razem. Pomiary i wyniki znajdują się w odcinku numer 216. Próbka numer 2 to olej świeży Castrol 0W30. Od razu tutaj zaznaczę pewną adnotację, która w kontekście tego, co wyszło w badaniach, będzie dość istotna. Kamil napisał tak. Z Castrolem jest mała historia, to był olej zalany przez serwis Skoda, a nie wziąłem od nich próbki oleju od razu, tylko z miesięcznym opóźnieniem. Wydaje mi się, że nawet jak skończył im się olej w jednej beczce, to nowa nie powinna się znacznie różnić, natomiast pozostaje jeszcze pytanie, czy na pewno dali mi próbkę tego samego oleju. Próbka numer 3, olej przepracowany Castrol, przebieg 9146 km. Próbka numer 4, olej świeży Ravenol VSW 0W30. Próbka numer 5, olej przepracowany Ravenol po przebiegu 8905 km. Czyli w teorii szykuje się ciekawy eksperyment, bo każda próbka z podobnym przebiegiem oraz badamy oleje w tej samej klasie lepkościowej 0W30. Co przyniosła praktyka, to zaraz zobaczymy. Do silnika zalany został olej odpowiednio Millers w 4. etapie, Castrol w 5. etapie oraz Ravenol w 6. Co było w poprzednich etapach w ramach przypomnienia również w tabeli. Klasy lepkościowe, jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Na razie wpisujemy to, co zostało zadeklarowane. Od razu zaznaczam, że w wyniku badań ustalono jedną zmianę. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebiegi badanych olejów już podawałem, natomiast w tym miejscu wpisujemy je do tabeli zbiorczej. Każdorazowo przebieg oscyluje w tych 3 etapach w okolicy 9000 km. 10% eksploatacji to miasto, reszta trasa. Dotyczy to wszystkich 3 etapów badań. Dominują odcinki znacznie przekraczające 20 km, przedział 200 do 600 km. Olej eksploatowany przez maks 2 miesiące w każdym z analizowanych etapów. W ramach dodatkowych informacji od Kamila było sporo w poprzednim filmie, tym razem mamy następujące info. Jeżeli chodzi o tryb użytkowania samochodu, to nic się nie zmieniło. Jak pisałem poprzednio, od przebiegu 17500 km regularnie do każdego tankowania stosuję dodatek ArchOil 6900. Przepracowany olej z ostatniej wymiany skierowałem dodatkowo do laboratorium Polarisa. W minionym okresie w samochodzie wymieniłem świece zapłonowe przy przebiegu 37 tysięcy km. Przy przebiegu 45 050 km zostały wymienione oleje w tylnym dyferencjale, przekładni przedniej oraz Haldexie. O ile oleje w przekładniach nie wyglądały najgorzej,
To olej w Haldexie był czarny i uważam, że szczególnie pierwszą wymianę warto wykonać zdecydowanie wcześniej i następnie wykonywać regularnie co 20, może 30 tysięcy kilometrów wraz z wyciągnięciem pompy oraz oczyszczeniem filterka. Osobiście następną wymianę wykonam w ciągu najbliższych kilku tysięcy kilometrów. Próbowałem zdobyć z kilku źródeł informacje, czy można lub warto zmieniać olej, który może jest bardziej dopasowany do silników 2.0 TSI, natomiast nikt z moich rozmówców nie pokusił się o zaproponowanie oleju o innej specyfikacji niż zalecana przez producenta. Od początku użytkowania samochodu zwracam uwagę na temperaturę oleju, która przez pierwsze kilka tysięcy kilometrów była w okolicach 115 do 118 stopni przy prędkości do 150 km na godzinę. Po zmianie mapy oraz kilkukrotnej już wymianie oleju temperatura najczęściej jest w okolicach 105 do max 110 stopni Celsjusza przy prędkościach powyżej 180 km na godzinę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, sporo pomiarów, dlatego wszystko w telegraficznym skrócie. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Millers XF Premium badany był już w poprzednim odcinku. W ramach przypomnienia, jakie uzyskano wtedy wyniki. Lepkość w 40 stopniach miała taką wartość, lepkość w 100 stopniach miała taką wartość. Wskaźnik lepkości był na takim poziomie. Przechodzimy do badania Castrola. Aplikacja próbki. Wprowadzenie nazwy, pomiar, i wyniki. Lepkość w 40 stopniach ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach Celsjusza taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Porównujemy wynik z deklaracją producenta, zgodność w wyższej temperaturze wysoka, w 40 stopniach przeciętna, wskaźnik lepkości niższy około 6% od deklaracji. W drugiej kolejności próbka oleju świeżego Ravenol VSW. Aplikacja, nazwa próbki, pomiar, i wyniki. Lepkość w 40 stopniach ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach Celsjusza taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Porównujemy wynik z deklaracją producenta, sytuacja niemal idealna, bardzo wysoka zgodność. I teraz na testy wrzucamy próbki oleju przepracowanego, zaczynamy od najmniejszego przebiegu, aplikujemy próbkę oleju Ravenol po przebiegu 8905 km, zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość w 40 stopniach ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach Celsjusza taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Zmiany procentowe zaprezentuję zbiorczo na końcu. Teraz płynnie przechodzimy do kolejnej próbki oleju przepracowanego. Na testy wrzucamy próbkę oleju Castrol po przebiegu 9146 km. Lepkość w 40 stopniach ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach Celsjusza taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Pora na próbkę ostatnią, olej Millers po przebiegu 9626 km, zapraszam. Lepkość w 40 stopniach ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach Celsjusza taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. I teraz liczymy zmiany procentowe lepkości. Najlepiej wypadł Millers, następnie Ravenol, natomiast z Castrolem ewidentnie coś nie gra. Napisałem do Kamila i oto jego odpowiedź. Tak się zastanawiam nad tym spadkiem lepkości i patrzę na etykietę z wymiany i ciekawe, czy nie został wlany 0W20. Moim zdaniem jest to wysoce prawdopodobny scenariusz, że został zaaplikowany olej w klasie lepkościowej 0W20. Kluczowe pytanie, jaki dokładnie? Obstawiam, że to mógł być ten. Wtedy zmiany procentowe wyglądają w sposób następujący. Jeśli w tym etapie faktycznie był zalany olej 0W20, to automatycznie jakaś pozostałość tego oleju znajdowała się w obiegu i Ravenol w ostatnim etapie mógł zaliczyć częściowy spadek lepkości spowodowany właśnie tą pozostałością.
Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o 2 bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamy z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Bardzo podobne plamy, niemniej jednak kilka różnic można wyłapać. Najjaśniejsza plama dla Millersa, później Ravenol i na końcu Castrol. Zarówno na jednej bibuli, jak i na drugiej widać podobny stopień zróżnicowania. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. Oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Taką procedurę stosujemy dla każdej próbki oleju przepracowanego. Zbiorczo wyniki prezentują się w sposób następujący. Tutaj zaznaczam, że te analizy robiłem z uwzględnieniem Castrola w klasie lepkościowej 0W30, czyli wyniki są do korekty. Jak uda się ustalić, jaki dokładnie był wlany olej, to będzie to można zrobić. Próbowałem porównać to widmo do innych z bazy, bo było już kilka 0W20 Castrola. Wygląda to następująco. Widmo różnicowe wydaje się być bardziej wiarygodne niż dla 0W30. Dla pozostałych olejów podkreśliłbym jeden obszar. 1747, wcześniej nie było tutaj żadnych mocnych sygnałów, teraz są. Obstawiam, że może to mieć związek z dodatkiem do paliwa, które Kamil aplikuje regularnie od przebiegu 17 500 km. Podsumowując, szykował się bardzo ciekawy eksperyment, natomiast namieszał trochę ten nieplanowany i niekontrolowany przeskok do klasy lepkościowej 0W20. Precyzja i trafność wnioskowania jest w takiej sytuacji ograniczona. W ramach ciekawostek prezentuję jeszcze wyniki z laboratorium Polaris. Są to wyniki dla Ravenola z ostatniej wymiany oleju. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na kanale YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!